Ten film powstał z inspiracji mojego widza, który skomentował ostatni film z serii Atlas Ryb Akwariowych. Jest nim użytkownik Piotr0772. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony rybie, która zachwyca swoją charyzmą, kształtem, ale jest jednocześnie delikatna. Mowa tutaj oczywiście o tęczance filigranowej. Jeżeli ktoś zna tę rybę pod nazwą tęczanka Wernera, też jest ok. Wszyscy ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że to film z serii Atlas Ryb Akwariowych, w którym przybliżam szczegóły dotyczące wyglądu, zachowania i wymagań różnych gatunków ryb. Słuchajcie, zawieramy dżentelmeńską umowę. Jeżeli będzie 500 polubień tego filmu, następny odcinek z tej serii jeszcze w tym miesiącu. Tęczanka filigranowa to nie tylko ozdoba akwarium, ale też ryba o niezwykłym zachowaniu i specyficznych wymaganiach. Choć jej wygląd jest subtelny, wymaga od nas jednak uwagi i wiedzy, aby mogła naprawdę czuć się komfortowo w akwarium. Według mnie coraz więcej tej ryby pojawia się w naszych zbiornikach, dlatego to będzie idealny odcinek dla wszystkich tych, którzy posiadają tą rybę lub planują ją wrzucić do swojego akwarium. Przygotuj się na film, który nie tylko pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę delikatną rybę, ale też sprawi, że Twoje akwarium stanie się prawdziwym rajem pełnym życia i kolorów. Dla wszystkich, którzy teraz sobie myślą, a to są takie filmy na tym kanale o rybach? Odpowiadam, tak są. Pełną playlistę z atlasem ryb akwariowych znajdziecie w opisie tego filmu lub w prawym górnym rogu tego filmu. Ufam, że już wygodnie siedzicie, bo Aquascaping TV zaprasza na, mam nadzieję, pełny informacji materiał o tęczance filigranowej. Zapraszam. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Zanim zagłębimy się w szczegóły, warto nakreślić, co dokładnie omówimy w tym filmie. Najpierw przyjrzymy się pochodzeniu tęczanki filigranowej i jej unikalnemu wyglądowi. Następnie porozmawiamy o środowisku wodnym, w którym najlepiej się czuje, temperaturze, pH, GH i KH. Powiem też, w jakich strefach akwarium ta rybka czuje się najlepiej, jakie ma usposobienie i jak planować akwarium pod względem litrażu. Dowiesz się także, czym najlepiej ją karmić i jak wygląda jej proces rozmnażania. Na koniec powiem kilka ciekawostek, które z pewnością zaskoczą nawet doświadczonych akwarystów. A to wszystko w lekkim, przystępnym stylu, takim, żebyś mógł od razu wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Tęczanka filigranowa. Tęczanka Wernera. Zaczynamy. Pochodzenie i wygląd. Tęczanka filigranowa pochodzi z południowo-wschodniej Azji, głównie z Malezji, Tajlandii i Indonezji. W naturze zamieszkuje spokojne wody słodkie, w których często ukrywa się w gęstej roślinności. Jej ciało jest smukłe, niemal przeźroczyste, a łuski odbijają światło w spektakularny sposób, co daje efekt tęczowych refleksów. No i oczywiście te płetwy, które po naprężeniu dają taki specyficzny łuk. Szczególnie jak samce do samic lub między sobą się prężą, wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Dorosłe osobniki osiągają zazwyczaj od 3 do 4 cm długości, co czyni je idealnymi mieszkańcami do niewielkich zbiorników, pod warunkiem, że będą miały odpowiednie warunki. No i teraz pozwólcie, że przejdziemy właśnie płynnie do tego bardzo ważnego zagadnienia, czyli parametry wody.
Tęczanka filigranowa jest rybą wrażliwą na parametry wody, a w zasadzie na skoki tych parametrów. Optymalna temperatura dla tych ryb waha się między 24 a 28 stopni Celsjusza, a pH powinno mieścić się w przedziale od 6 do 7,5. Jeśli chodzi o inne parametry chemiczne wody, to GH, czyli twardość ogólna, powinna być ustawiona między 4 a 12. KH, czyli twardość węglanowa, powinna być utrzymywana na poziomie od 2 do 8 stopni niemieckich. Strefy pływania w akwarium i usposobienie tych ryb. I tutaj w tym momencie może trochę mniej doświadczeni akwaryści uśmiechną się pod nosem, ale uwierzcie mi, jest to niepotrzebne. Warto słyszeć o tym, w jakich partiach akwarium dana ryba przebywa, dlatego że wtedy możemy łatwiej skomponować akwarium, na przykład ogólne. Po prostu trzeba ryby dobrać tak, żeby jedne gatunki drugim nie przeszkadzały. Tęczanka filigranowa jest rybą stadną i najlepiej czuje się w grupach liczących co najmniej 6-8 osobników. Ta ryba zajmuje głównie środkową i górną partię akwarium, ale lubi też kręcić się wśród roślinności na dnie. Można określić, że jednak najwięcej czasu spędza w środkowej części akwarium. Jej charakter zewnątrzgatunkowy jest określany jako spokojny. Nie wykazuje agresji wobec innych ryb o podobnym temperamencie. I właśnie dobrze jest unikać dodawania do tęczanki jako mieszkańców, współlokatorów jakichś większych ryb, które im będą zagrażać. Charakterystyka wewnątrzgatunkowa jest taka, że samce niekiedy lubią prężyć, nazwijmy to w cudzysłowie, muskuły przed sobą, ale też nie robią sobie większej krzywdy. No dobrze, teraz temat bardzo newralgiczny. Jakie duże akwarium takie rybki potrzebują? Dla małej grupki tęczanek filigranowych, powiedzmy 6 sztuk, według mnie 50 litrów powinno wystarczyć. Zawsze oczywiście będzie korzystniejsze większe akwarium. Ale powiedzmy, że te 50 litrów to będzie takie minimum socjalne dla tych rybek. Warto zadbać w takim akwarium o roślinność pływającą, kryjówki w postaci kamieni i korzeni oraz przestrzeń wolną do pływania. Odżywianie. Tęczanki filigranowe są niemal wszystkożerne, ale najlepiej rozwijają się na mieszance wysokiej jakości pokarmu suchego i żywego. No dobrze, oczywiście mrożony też może być, pod warunkiem, że potraficie go odpowiednio przygotować. Jeśli chodzi o pokarmy suche, polecam takie, które dość wolno toną, dlatego że te rybki pływają szczególnie w górnej i środkowej partii akwarium. To szybkie rybki, ale dajmy im trochę czasu na to, żeby sobie złapały tego pokarmu. Jeśli chodzi o pokarm żywy i mrożony, mogą być to larwy solowca, oczliki czy drobny inny zooplankton. Zawsze kiedy mówię o pokarmie, a w zasadzie o karmieniu ryb, naciskam na jedną bardzo ważną kwestię. Niewielkie porcje, kilka razy dziennie, zawsze są lepsze niż dowalić naraz dużą porcję pokarmu, żeby później nie zdążyły ryby zjeść i żeby gdzieś tam podgniwał. Taki zepsuty pokarm najzwyczajniej psuje jakość wody. Rozmnażanie tęczanki filigranowej jest fascynującym procesem. W naturze odbywa się to w toni wodnej, a samica składa ikrę na liściach roślin lub w roślinności pływającej. W warunkach akwariowych hodowcy często przygotowują specjalne akwaria hodowlane z delikatnym filtrem i roślinnością, aby zwiększyć szanse na przeżycie młodego narybku. Do tarła najlepiej ustawić temperaturę między 27 a 28 stopni Celsjusza. Dobrze wykarmione ryby, zazwyczaj maksymalnie do 7 dni, przystępują do tarła. Wylęk na rybku z ikry jest uzależniony od temperatury panującej w akwarium.
może to trwać od 7 do 10 dni, a czasami nawet do 12. Młode rybki karmimy mikroplanktonem i wszystkim tym, co odpowiada ich rozmiarowi. Ciekawostki na temat tęczanki filigranowej. Ta rybka potrafi się adoptować do różnych środowisk. Jednak najlepiej czuje się w akwariach z naturalną dekoracją, taką jak kamienie, korzenie i rośliny, oczywiście naturalne, żywe, a nie sztuczne. Nie wiem właśnie a propos, czy znajdą się między wami jeszcze osoby, które używają tego badziewia plastikowych roślin? Co ciekawe, w warunkach stresu jej kolory mogą blednąć, a zachowanie staje się bardziej skryte, po prostu ryba ukrywa się między roślinami. Jest to ryba stadna, dlatego też takie zachowania mogą mieć miejsce, kiedy zbyt mała ilość osobników jest w jednym akwarium. Zauważono też, że te rybki wykazują pewną formę komunikacji poprzez zmiany barw ciała podczas interakcji z innymi osobnikami. Pewnie nie będzie to tak jak w przypadku ośmiornicy, ale przyznacie, że to naprawdę ciekawe. To mała, ale bardzo piękna i pełna charakteru i uroku rybka. Wymaga starannego przygotowania akwarium, odpowiednich parametrów wody i właściwego karmienia, ale w zamian odwdzięcza się niezwykłą gracją i tęczowymi kolorami. Zachowania tej rybki też są naprawdę ciekawe, szczególnie te prężenia podczas tarła albo jednego samca do drugiego też naprawdę robią wrażenie. Jeśli zadbasz o te wszystkie elementy, o których wspominałem w tym filmie, twoja tęczanka filigranowa będzie prawdziwą perełką w twoim akwarium. Znajomi odwiedzający twój dom będą patrzeć na to akwarium z podziwem. Piszcie w komentarzach, jakie gatunki ryb najbardziej was fascynują i koniecznie wróćcie na kolejny odcinek, gdzie czeka was kolejna dawka akwarystycznych inspiracji. Oczywiście czekam na kolejne propozycje do nowego odcinka z serii Atlas Ryb Akwariowych w waszych komentarzach. Przepraszam, że tak spytam, ale podobał ci się ten film? Jeżeli tak, to nie zapomnij okazać tego polubieniem. Inaczej nie można tego okazać. Jak jeszcze nie masz subskrypcji kanału Aquascaping TV, zrób to teraz koniecznie, by nie przegapić kolejnych odcinków. Dzisiaj to wszystko, zapraszam już na kolejny odcinek i pamiętajcie, 500 polubień i macie nowy odcinek z serii Atlas Ryb Akwariowych. Cześć! Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko. aquamarket.pl